Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Krośnie. Zwiedzimy rynek tego miasta, dowiemy się, jaki wpływ na jego rozwój miał Ignacy Łukasiewicz, z czego to miasto słynie, a także przekonamy się, czy nazywanie Krosna małym Krakowem jest trafne. Zapraszam na film. Krosno to miasto na prawach powiatu, położone w województwie podkarpackim. Znajduje się w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich, graniczących od południa z Beskidem Niskim. To miasto położone u podnóży Bieszczad, zamieszkuje niespełna 50 000 mieszkańców. Spacer rozpoczynamy od ulicy Grodzkiej, którą to ulicą będziemy się kierować na północny zachód w stronę rynku. Krosno w roku 1348 zyskało lokację miejską, natomiast w roku 1367 Kazimierz Wielki nadał mu tytuł królewskiego wolnego miasta i herb księstwa brzesko-kujawskiego, z pół orłem i pół lwem na czerwonym polu. W tym oto budynku znajduje się Urząd Miasta Krosna, ma tu siedzibę prezydent miasta i Rada Miasta. Znajduje się tutaj również Straż Miejska. Przed budynkiem zaś wzniesiono pomnik Ignacego Łukasiewicza. Niezwykle zasłużonej i ważnej postaci dla samego miasta, regionu, a także całej Polski. Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową, a w okolicy Krosna, dokładniej w Bóbrce, stworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Fundusze zarobione z wydobycia ropy przyczyniły się do rozwoju miasta. Teraz ulicą Henryka Sienkiewicza udamy się na krośnieński rynek. Od momentu lokowania miasta przez Kazimierza Wielkiego aż do połowy XVII wieku Krosno nieprzerwanie się rozwijało, głównie ze względu na dogodną, przygraniczną lokalizację. Kres rozwojowi przyniósł potop szwedzki. I choć samo miasto udało się ocalić, w zasadzie wszystko dookoła Krosna zostało zniszczone. Ponowny zaś rozwój miasta nastąpił za sprawą wspomnianego wcześniej Ignacego Łukasiewicza, który w 1854 roku wspólnie z Tytusem Trzecieskim założył pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę w Bóbrce koło Krosna. Dzięki funduszom pochodzącym z wydobycia ropy Łukasiewicz miał ogromny wpływ na rozwój Krosna. Walczył z biedą w regionie, propagował zakładanie sadów, budowę dróg, mostów, szkół oraz szpitali. Założył również Towarzystwo Zaliczkowe, to jest instytucję udzielającą kredytów i pożyczek, przede wszystkim drobnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom. Krośnieński rynek powstał w czasach lokacji miasta w XIV wieku. Pierwotnie był mniejszy od obecnego, a ciekawostką jest, że jego powierzchnia znajdowała się niemal 1,5 metra poniżej obecnego poziomu. Wówczas rynek otoczony był drewnianymi budynkami, które od końca XV wieku zastępowały murowane. Południowo-wschodnia część rynku ma zachowany pierwotny układ parcel i zawiera najbardziej wartościowe kamienice. Należały one do najbogatszych właścicieli i były tym samym reprezentacyjną częścią placu. To tutaj znajduje się najstarsza w całym województwie mieszczańska kamienica, kamienica wójtowska. Została wzniesiona w XV wieku. Kamienica ta nie miała nic wspólnego z wójtostwem krośnieńskim. Mieszkali tu jednak wójtowie sądowi i stąd prawdopodobnie pochodzi jej nazwa. W 2019 roku na krośnieńskiej zabytkowej studni umieszczono makietę Krosna. Makieta jest przestrzennym modelem wzgórza Starówki Krosna z przełomu XVI i XVII wieku. Co ciekawe, jest największą makietą miasta w Polsce. W zachodniej natomiast części rynku znajduje się fontanna papieska. Fontanna ma formę kwiatu, do czego również nawiązują kompozycje strumieni wodnych. W nocy zaś fontanna jest barwnie podświetlona. Prostokątny krośnieński rynek otaczają wzniesione w okresie XV do XVII wieku kamienice. Niektóre posiadają wspaniałe arkadowe podcienia, zbudowane w okresie największego rozkwitu miasta. To właśnie z powodu zabudowy rynku, przypominającej krakowską Starówkę, niektórzy nazywają Krosno małym Krakowem.
Bez wątpienia można dostrzec podobieństwo krośnieńskiego rynku wraz ze swoimi sukiennicami do znacznie większego krakowskiego Starego Miasta. Następnie udając się w kierunku północnym, mijamy wieżę farną, będącą najbardziej charakterystycznym zabytkiem miasta, stanowiącą część krośnieńskiej fary. Wyposażona jest w zegar wyprodukowany w słynnej dawnej fabryce zegarów wieżowych. Wieża góruje nad rynkiem i Starym Miastem od XVII wieku. Ciekawostką jest, że na wieży farnej znajduje się dzwon Urban. Jest to trzeci co do wielkości historyczny dzwon w Polsce. Bazylika Kolegiacka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Krośnie, zwana również kościołem farnym, jest natomiast najstarszym, bo pochodzącym z 1342 roku kościołem w mieście. Nieopodal zaś znajduje się placyk z pomnikiem Roberta Portiusa, niezwykle ważnej również dla rozwoju Krosna postaci. To on bowiem, jako bogaty kupiec, nie tylko sprzyjał rozwojowi miasta dzięki swoim kontaktom i interesom, ale również po pożarze zainicjował i sfinansował przebudowę i wyposażenie kościoła farnego. W tym zaś budynku ma siedzibę Muzeum Podkarpackie w Krośnie, które w swoich zbiorach posiada między innymi jedną z najcenniejszych w Europie i na świecie kolekcję lamp naftowych, pochodzących z różnych wytwórni na całym świecie. Na sam koniec wrócimy się ulicą Juliusza Słowackiego w stronę rynku. To przy ulicy Blich znajduje się Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Nowoczesne Muzeum Szkła Artystycznego z warsztatami z zakresu produkcji szkła i innymi atrakcjami. Po I wojnie światowej założono w Krośnie hutę szkła, która z czasem stała się największym w Polsce ośrodkiem produkcji szklanych wyrobów ozdobnych i użytkowych. To właśnie hutnictwo szkła stało się symbolem Krosna nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Dlatego również Krosno uznawane jest za miasto szkła lub inaczej stolicę szkła. A z czym wam, drodzy widzowie, kojarzy się Krosno? Czy Krosno kojarzy się wam z postacią Ignacego Łukasiewicza, z rynkiem przypominającym krakowską Starówkę, czy z produkcją szkła? A może macie inne skojarzenia? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.